Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż po historii jednej z najbardziej wpływowych kobiet w dziejach Imperium Osmańskiego, sułtance Hürrem. Ja nazywam się Joanna Budzanowska, w sieci znana również jako Mahpejker. Nagrywam również na TikToku oraz jestem autorką e-booków o Imperium Osmańskim, takich jak m.in. mój bestseller Biografia sułtanek, sułtanat kobiet. Jestem badaczką, moimi zainteresowaniami jest Azja oraz starożytna Grecja, a ostatnie 11 lat poświęciłam na dogłębne badania historii Imperium Osmańskiego. Hürrem była to postać, która nie tylko zdobyła serce sułtana Sulejmana, ale również miała ogromny wpływ na polityczne losy państwa osmańskiego. W tym odcinku opowiem Wam o jej pochodzeniu, drodze do haremu, a także o jej roli w historii. Zapraszam do oglądania. Hürrem, znana na świecie również jako Roxelana, co błędnie mylone jest jako jej imię, oznacza to po prostu kobietę z Rusi. Była kobietą o tajemniczym i nie do końca jasnym pochodzeniu. Choć są ludzie, którzy uważają ją za Rosjankę, no to w rzeczywistości pochodziła najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej Ukrainy, ale wtedy z części Królestwa Polskiego. Urodziła się prawdopodobnie w 1503 roku, choć jej data urodzenia pozostaje nadal niepewna. Zgodnie z legendą była córką prawosławnego księdza, ale brak jakichkolwiek twardych dowodów na to. Wiemy natomiast, że Hürrem została porwana przez Tatarów, którzy wywieźli ją na Krym, skąd trafiła na targ niewolników. Z pewnością nie była jedyną osobą stamtąd, którą dotknęła tak tragiczna sytuacja najazdów tatarskich, ale choć istnieje wiele teorii dotyczących tego, jak trafiła do haremu Sulejmana, najczęściej mówi się, że była prezentem od wpływowego Parga Ali Ibrahima Paszy. Zaraz po wstąpieniu na tron przez Sulejmana w 1520 roku. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że to Ibrahim właśnie podarował ją sułtanowi, nie jest to też wykluczone, że tak właśnie się stało. Istnieje również wersja, że Hürrem dorastała w haremie wpływowej osoby, a następnie została wysłana do Sulejmana, choć ważnym faktem jest to, że jej znajomość tureckiego w wieku około 16-17 lat była początkowo bardzo ograniczona, więc według mnie najbardziej wiarygodną wersją jest to, że to Han krymski po wstąpieniu Sulejmana na tron podarował mu po prostu Hürrem w prezencie, ponieważ była to dość znana tradycja również. Wskazuje na to też fakt, że Hürrem była w Starym Pałacu dużo prędzej niż reszta haremu sułtana, który musiał dotrzeć z Manisy, czyli książęcej prowincji Sulejmana. Harem Sulejmana, czyli między innymi była to Aisha Hafsa, Mahi Devran Hatun, inne 2 lub 3 konkubiny i jego dzieci. Wśród tych konkubin nie była najprawdopodobniej Gülfem, jak już wcześniej wspomniałam też na TikToku często. Gülfem była przyjaciółką rodziny sułtana, ale nigdy nie była jego kobietą. To też właśnie tak a propos tego, co jest powielane, że ona była jego kobietą, bo tak było właśnie w wspaniałym stuleciu. Między Hürrem a Sulejmanem szybko zaiskrzyło. Choć początkowo łączyła ich głównie fizyczna chemia, no to z biegiem czasu ich relacja przerodziła się w głęboką miłość. Wkrótce po jej przybyciu do Stambułu
Hürrem zaszła w ciążę i urodziła pierwszego syna, Mehmeda, w 1521 roku. W międzyczasie jednak z powodu epidemii, która dotknęła Stary Pałac, Sulejman stracił swojego syna Mahmuda, córkę Raziję, no i syna Murada. Wówczas rozpoczęła się jej wyjątkowa rola w tym haremie, ponieważ nie dość, że miała syna, choć był Mustafa, ale ona była ulubienicą, miała syna, no to Sulejman zdecydował się złamać jeszcze dla niej wieloletnią tradycję sułtańską, która nazywała się tak zwana jedna konkubina, jeden syn. Polegała na tym, że gdy kobieta urodziła sułtanowi syna, no to już nigdy więcej z nim po prostu nie sypiała. Pomagało to w wychowaniu książąt na idealnych sułtanów, no bo matka miała jednego syna, któremu całkowicie się poświęcała. Tak więc Sulejman zechciał założyć z nią prawdziwą rodzinę, więc wkrótce urodziła się Mihrimah, potem Selim, Abdullah, Bayazid i Dżihangir. Hürrem z biegiem lat nie była już tylko ukochaną sułtana, ale także poważnym graczem politycznym. Używała swojego wpływu, by zdobywać coraz większą władzę i przywileje. To ona jako pierwsza kobieta w historii Imperium Osmańskiego otrzymała rangę Hazeki, czyli jako jedyna kobieta sułtana, Sulejmana, była po prostu sułtanką, tak? Miała tytuł sułtanki. No a potem stała się pierwszą niewolnicą, która wyszła za mąż za sułtana. Miała też możliwość władzy nad haremem i wpływy na decyzje polityczne sułtana i w ogóle tego imperium. To jest ogromna zmiana, to była ogromna zmiana w ogóle w sułtanacie, w Imperium Osmańskim. No ale w haremie pomagała jej Gülfem, która w rzeczywistości była jej prawdziwą przyjaciółką. Serial pokazał zupełnie odwrotną sytuację, że one się tam nie lubiły i tak dalej, że ona była Gülfem bardziej po stronie Mahidevran, ale tak w rzeczywistości nie było. Z czasem Hürrem zaczęła angażować się w sprawy rządowe, no a jej pozycja stała się nieporównywalna z żadną inną konkubiną Sulejmana oczywiście. No ale relacje Hürrem z innymi kobietami w haremie były dość skomplikowane. Wśród nich oczywiście wyróżniała się Mahidevran Hatun. Mahidevran nie miała tytułu sułtanki. No Mahidevran była matką najstarszego syna Sulejmana, czyli Mustafy. Mimo napięć Hürrem nie dała się zdominować przez starsze kobiety, no i rola jej w haremie była niezwykle istotna, a jej pozycja rosła z każdym rokiem. No i znów wbrew temu, co pokazał serial i mimo tego, co się mówi, tak naprawdę Hürrem i Mahidevran ze sobą za bardzo nie konkurowały, ponieważ Mahidevran znała swoją pozycję w haremie i nie sypiała z sułtanem Sulejmanem już od czasów urodzenia mu syna. No i później była z dala od niego w Manisie i w Amasji, więc tutaj już w ogóle nie było relacji. Hürrem urodziła sułtanowi aż 6 dzieci, czyli tak jak już mówiłam, Mehmeda, Mihrimah, Selima, Abdullaha, Bayezda i Dżihangira. Jej dzieci miały wielkie znaczenie nie tylko w kontekście rodzinnym, ale i politycznym. Były kluczowe w rywalizacji o tron, a sama Hürrem miała duży wpływ na decyzje dotyczące przyszłości jej dzieci. Choć jej najstarszy syn Mehmed zmarł dość młodo, to pozostałe dzieci, szczególnie Selim, miały swoje ambicje, a rywalizacja o sukcesję w rodzinie sułtańskiej była nieunikniona.
Selim był jej ulubieńcem, lecz popadł w depresję i alkoholizm, gdy ostatecznie Hurrem poparła swojego syna Bajazyda. Był to tak ogromny cios dla niego, czyli dla Selima, no bo kobieta ta naprawdę miała ogromny wpływ na losy całego imperium. Możecie przeczytać dowody w moim e-booku o księciu Mustafie, że potrafiła sprawić, że niewinny książę naprawdę został stracony. A więc wraz z biegiem lat Hurrem zyskała nie tylko wpływ na życie sułtana, ale także na sprawy państwowe. Była odpowiedzialna za decyzje polityczne, doradzała Sulejmanowi w sprawach wewnętrznych i zagranicznych. Hurrem była również pierwszą kobietą w historii Imperium Osmańskiego, która zaczęła angażować się w sprawy finansowe, a jej administracyjne talenty zyskały uznanie, choć z początku kobieta zadłużyła harem, ale szybko się z tym uporała, w tym też właśnie pomogła jej Gülfem, na początku była jej skarbnikiem. Hurrem w ogóle słynęła ze swojej niezwykle pozytywnej energii tak naprawdę. Tak naprawdę to ona nie była tylko manipulatorką, tak jak trochę to było w tym serialu, i nie była aż tak okrutna, ale była pełna radości też. Była bardzo utalentowana, jeśli chodzi o prace manualne, potrafiła szyć i też uczyła właśnie tego Mihrimah. Hurrem kojarzy się ze słońcem, tak mi przynajmniej się kojarzy ze słońcem, ta nazwa tak z cytrusami, z kolorem żółtym, pomarańczowym. Nawet jej imię w ogóle z języka perskiego oznacza radosna, szczęśliwa, promienna. Ale cóż, zmarła przed Sulejmanem, bo zmarła właśnie najprawdopodobniej na raka. Ale to też jej właśnie nagrobek został w ogóle ozdobiony też specjalnie różnymi kolorowymi kafelkami, tak specjalnie właśnie, żeby pokazać jej tą radosną energię. Dużo osób właśnie nie kojarzy z tym Hurrem, bardziej kojarzą ją z taką okrutnością, a ona wcale nie była aż tak okrutna. Hurrem to postać, która z pewnością zapisała się w historii jako jedna z najbardziej niezwykłych i wpływowych kobiet w Imperium Osmańskim, jak i nie tylko. Jej życie było pełne tajemnic, miłości, rywalizacji i walki o władzę. Choć niektóre aspekty jej historii wciąż budzą kontrowersje, to niezaprzeczalnie była to kobieta, która potrafiła zmienić cały bieg historii tak naprawdę, tutaj właśnie jeżeli chodzi o Mustafę. Jej wpływ na rozwój dynastii osmańskiej jest nieoceniony, a jej postać stała się symbolem siły, determinacji i politycznego sprytu. To dzięki temu, że właśnie pojawiła się ona na drodze sułtana, losy imperium zmieniły się na naprawdę długo. Niezaprzeczalnie była kobietą, którą ja uznaję przynajmniej za tą, która zapoczątkowała sułtanat kobiet, tą erę sułtanatu kobiet. Po niej jeszcze kilka innych niewolnic w ogóle było żonami sułtanów. I zakończyła ona tą tradycję, tak jedna konkubina, jeden syn. A również jej tytuł Hazeki przetrwał przez jeszcze wiele lat, więc tutaj ona właśnie była taką pierwszą kobietą, która rzeczywiście bardzo jakby zmieniła to, że te kobiety zostały w ogóle inaczej postrzegane w tym imperium, miały naprawdę ogromną władzę i swoje zdanie, więc to uważam, że jest piękne.